Cześć wszystkim, z tej strony Dawid. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Krypto na Fali. Słuchajcie, dzisiejszy odcineczek zrobimy sobie taki szybki market update z Ethereum wycenie do Bitcoina oraz troszeczkę przerzucimy się na dominację USDT. Wiem, że to jest drugi filmik dzisiaj, ale tam miałem pewne komplikacje, ponieważ byliśmy w trakcie robienia intro i okazało się, że freelancer, który robił nam intro, użył muzyki, do której wymagane są prawa autorskie i tam było zagmatwane, dlatego w sumie wczorajszy odcinek o Bitcoinie, prowzrostowy scenariusz na Bitcoina wleciał dzisiaj, no i będzie jeszcze jeden odcineczek z aktualizacją sytuacji na Ethereum. Raczej będziemy starali się to robić w taki sposób, żeby wchodził w poniedziałek market update z Bitcoina, jakiś scenariusz makro, i kalendarz makro. W wtorek będziemy sobie analizowali Ethereum do Bitcoina i rynek altcoinów, w sensie altcoinów, kiedy przechodzić do altcoinów, kiedy nie. No i środa, czwartek, piątek Oskar będzie wstawiał coś o memach, coś o altcoinach, później będziemy robili sobie podsumowania tygodnia. Jeżeli taka forma Wam odpowiada, to też dajcie znać w komentarzu, czy wolelibyście takie coś, czy może w troszeczkę innej formie. Jeszcze słuchajcie, zanim przejdziemy do początku, chciałbym Was zaprosić na grupkę telegramową. W dzisiejszym filmiku, w sumie wczorajszym filmiku, ale w który dzisiaj udostępniłem o Bitcoinie, poruszam temat płynności. Jeżeli tam troszeczkę było to dla Was niezrozumiałe, ponieważ temat jest dosyć zagmatwany, nie wiem, czy w dobry sposób go przedstawiłem Wam, to na grupce telegramowej jest to po prostu usystematyzowane, opisane. Jeżeli byście mieli też jakieś pytania co do tego, no to śmiało możecie tutaj zadać. Macie też również zagrania tradingowe, wszystkie filmiki na YouTubie, memcoiny i szyty rozgrywane, także wszystko, co potrzebujecie do rozgrywania rynku krypto jest na grupce telegramowej. I drugi komunikacik, łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robisz i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Lecimy. Słuchajcie, co mamy na Ethereum do Bitcoina i co spekulujemy, co może być. O, już tutaj zaznaczałem sobie dzisiaj, żeby Wam o tym przypomnieć. Słuchajcie, w 3 poprzednich cyklach Ethereum do Bitcoina pojawił nam się ten sam pattern. To znaczy mamy szczyt, pomiędzy szczytem mamy głębokie zejście i to zejście jest dla nas kluczowe. Mamy je zarówno w 2016, tak samo mamy je w 2017. A dlaczego jest to zejście dla nas kluczowe, to zaraz Wam powiem. I tak samo mamy, słuchajcie, w tym cyklu. Mamy pierwszy szczyt, drugi niższy szczyt, ale pomiędzy nimi mamy niskie zejście. I to ono jest dla nas takim kierunkowskazem, do którego będziemy się odnosić w kontekście poprzednich cykli. Przejdźmy sobie do 2019. Słuchajcie, po tym głębokim zejściu mamy poziom wyznaczony i ten poziom jest bardzo silnie przez cenę broniony i w pewnym momencie przebijany. I tak samo było w 2017-2019 wybijany był dołek i tak samo w 2016 dołek był wybijany pod tą linią. Dlaczego jest to dla nas istotne? Słuchajcie, jest to dla nas o tyle ważna informacja, ponieważ jeżeli pojawił się u góry podobny pattern, czyli wierzchołek i mamy jeden wierzchołek, mamy drugi wierzchołek i pomiędzy mamy dołek. To jeżeli ten dołek się pojawił i te dwa wierzchołki, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy ocenić, że niedaleko będziemy mieli dołek pod tą linią. Tak jak było to w 2 poprzednich przypadkach. I przeanalizujmy sobie, słuchajcie, jeszcze raz czasowość tego wszystkiego. 2016 rok, po mocnym przebiciu 8 tygodni. 2019 po mocnym przebiciu 8 tygodni. I jeszcze ważna kwestia. Tutaj mieliśmy też końcóweczkę roku, kiedy robiliśmy podwójne dno. To będzie dla nas też kluczowa informacja. Nie liczymy fakeoutu, ponieważ szybko świecą wzrostową, dużą świecą wzrostową, żeśmy to przebili. 8 tygodni, słuchajcie, de facto po 8 tygodniach mieliśmy tutaj dołek, mamy double bottom. Uważam, że jesteśmy w trakcie uklepywania dna. Jeżeli mówimy o czasowości i jeżeli mówimy o tym, że ten pattern ma się powtórzyć. Następny ważna kwestia, którą trzeba tutaj poruszyć, słuchajcie, stopy procentowe w porównaniu do 2019 roku. Dlaczego jest to dla nas istotne? Ponieważ na rynku krypto Ethereum jest aktywem
w skali ryzyka, na drabince ryzyka jest ona wyżej. Bitcoin jest jakby bezpieczniejszym aktywem, w sensie no jakby ma większy market cap, no i jest dominatorem całego rynku. Także Ethereum jest aktywem bardziej ryzykownym, co za tym idzie, dopiero przy bardziej ogarniętej sytuacji makroekonomicznej możemy mieć przejście kapitału właśnie z Bitcoina do Ethereum. To jest dla nas klucz. Kiedy to się wydarzyło? W 2019 roku. W 2019 roku dołek uklepaliśmy po drugim cięciu stóp procentowych. Po drugim cięciu stóp procentowych i mamy to dokładnie w tym samym okresie czasu. Kiedy mamy cięcie drugie cięcie stóp procentowych, słuchajcie, 7 listopada, czyli de facto możemy założyć, że jeżeli pattern miałby się w 100% powtórzyć, nie musi się powtórzyć, ale grajmy pod jakąś tezę. Jeżeli miałby się powtórzyć, no to mamy, słuchajcie, 2 tygodnie, troszeczkę ponad 2 tygodnie do wybicia dołka. No to ile możemy zejść w te 2 tygodnie? Jeszcze powiedzmy do 0,35, do 0,035, 0,36, to już jest dobry moment, żeby przechodzić z Ethereum do Bitcoina. Tylko trzeba zaznaczyć, słuchajcie, jedną ważną rzecz. To, że Ethereum do Bitcoina będzie dobrze wycenione, to nie znaczy, że te aktywa nie mogą spadać. Może się okazać tak, że Bitcoin się osunie, bo będzie kiepski wynik rynku pracy, ale Ethereum będzie lepiej performować. Czyli w takim wypadku co to znaczy? Będzie mniej spadać. Ale to wcale nie oznacza, że one będą rosły. Tu po prostu chodzi o to, kiedy przerzucać kapitał z Bitcoina do altcoinów, w tym przypadku do Ethereum. To wcale, słuchajcie, nie oznacza, że mamy dołek, jeżeli jest dołek na Ethereum do Bitcoina, to jest dołek na Ethereum do dolara. Nie, to w ogóle o to nie chodzi. Tu chodzi o to, żeby wyliczyć sobie, kiedy warto jest przejść z Bitcoina do Ethereum, ale w ogóle nie poruszamy tematu wyceny nominalnej do dolara. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Słuchajcie, inne rzeczy. Wracając już do wykresu. Drugie cięcie stóp procentowych. Uważam, do końca roku mamy wybity dołek Ethereum do Bitcoina. Takie jest moje zdanie. Co więcej powiem, uważam, że jesteśmy już w dobrym okresie, żeby w tym momencie pomału robić DCA na Bitcoinie na Ethereum do Bitcoina. Czyli stopniowo wychodzimy sobie, słuchajcie, co tydzień na przykład 5% z Bitcoina do Ethereum. Uważam to za dobry ruch, ponieważ jeżeli tu mamy już dołek, no to skupujemy de facto na dołku. Weźmy sobie jeszcze, do kiedy możemy robić to DCA, bo to jest ważne. Na przykładzie 2019 do pełnego przebicia mieliśmy, słuchajcie, rok czasu. Czy uważam, że teraz też to będzie rok? Niespecjalnie? Niespecjalnie. Rok czasu od przebicia, tak? Niespecjalnie. Od dołka ile to było? Od dołka to było 300-290 dni, powiedzmy. Uważam, że możemy sobie to DCA robić nawet od teraz do końca roku. Do końca roku, czyli byśmy mieli około 1,5 miesiąca, około 1,5 miesiąca. Tak? 1,5 miesiąca? Nie no, co ja gadam. 2,5 miesiąca, Wybaczcie, dzionek w biegu. 2,5 miesiąca mamy do robienia DCA. Także to jest dobry okres, słuchajcie, to jest dobry okres na uśrednianie tej ceny. Także jeżeli co bierzemy pod uwagę przy analizowaniu tego? 2 szczyty, dołek, wyznaczamy linię, mierzymy czas. Następnie stopy procentowe, drugie cięcie mieliśmy wybity dołek. I co się w ogóle z tym też może wiązać? Jeżeli mielibyśmy jeszcze głębsze zejście na Ethereum do Bitcoina, czyli de facto Bitcoin by przejął jeszcze troszeczkę z Ethereum, to możemy mieć nasz scenariusz, w którym zakładaliśmy podjechanie pod 60-61% na dominacji Bitcoina. O tym sobie też mówiliśmy i o tym przypominałem grupowiczom, słuchajcie, na raporcie z rynku. Mieliśmy to, słuchajcie, mieliśmy to. Także tutaj wyznaczaliśmy sobie z Fibonacciego i w porównaniu do poprzedniego pęknięcia. Także to jest coś, co my zakładamy od początku, 60-61%. Czy źle by to wtedy wyglądało? Ethereum zjeżdża jeszcze troszkę niżej, dominacja Bitcoina dobija 60-61%. Drugie cięcie stóp procentowych, no czy coś wtedy się nie zgadza? Wszystko się zaczyna zgadzać.
To jest ważna kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. A jest ona de facto dla nas kluczowa, jeżeli chcemy zmaksymalizować sobie zyski. Bo w momencie, w którym dobijamy 60-61%, jest taka nasza teza, a my do tej pory jesteśmy w dużej części zapakowani w Bitcoina, no teraz jeszcze w Ethereum, to moment przechodzenia z Bitcoina do altcoinów robi dla nas bardzo duży performance, jeżeli ta teza się sprawdzi. A dlaczego uważam, że ta teza ma małe prawdopodobieństwo niepowodzenia? Ponieważ tak samo jak sobie porównamy, słuchajcie, Nasdaqa i nałożymy na niego drugą grupę bardziej ryzykownych aktywów, no co nim jest Russell 2000. I weźmiemy sobie rok, słuchajcie, 2019. Tu mamy wykres Nasdaqa, tu mamy czerwona krzywa, to jest Russell 2000. I co widzimy znowu w 2019, kiedy był ten sam schemat na Bitcoinie, że szliśmy w dół. Bo Bitcoin jest aktywem bardziej ryzykownym niż Nasdaq. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Nasdaq co? Wybijał wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy dołek, niższy szczyt i znowu ciach, wyższy szczyt. A co robił Russell 2000? Czyli 2000 najmniejszych spółek notowanych na giełdzie amerykańskiej? Szedł do góry, ale on nie wybijał żadnych nowych szczytów. On nie wybijał nowych szczytów w odróżnieniu od Nasdaqa. I o czym to świadczy? Świadczy to, słuchajcie, o tym, że aktywa obciążone mniejszym ryzykiem w cięższej sytuacji makroekonomicznej radzą sobie dużo lepiej. Możemy też pod to podpiąć złoto. Możemy też pod to podpiąć złoto. Możemy też pod to podpiąć złoto. Ciężka sytuacja makroekonomiczna. Tu, słuchajcie, tu w momencie de facto, w którym to jest wykres złota, ceny złota. Tu mamy okres, w którym Bitcoin zaczął iść konsolidować w dół, zaczął robić korektę. Tu był moment, w którym zaczął Bitcoin konsolidować. Czerwiec 19. Co zrobiło złoto? Złoto wystrzeliło do góry, bo się zrobiła cięższa sytuacja makroekonomiczna. Czyli aktywa bezpieczniejsze w cięższym środowisku makroekonomicznym rosną. A co robią aktywa bardziej ryzykowne? Spadają. Albo w przypadku Russella przynajmniej nie wybijają szczytów. I to jest potwierdzenie, słuchajcie, tej tezy, dlaczego Ethereum w lepszym środowisku makroekonomicznym zacznie robić lepszy performance od Bitcoina. Widzieliśmy to w 2019, słuchajcie, widzieliśmy to tutaj. Na tych dołkach to widzieliśmy, dokładnie na tych dołkach to widzieliśmy. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że to powtórzymy? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Czy zepnie nam to się wtedy z dominacją Bitcoina? Tak. Oczywiście, że tak. Ja, broń Boże, nie wykluczam w tym momencie spadku czy czegokolwiek innego. Mówię, słuchajcie, tylko o dominacji Bitcoina i Ethereum wycenie do Bitcoina. I porównałem to do Nasdaqa i Russella 2000. Bo to ma relatywne, słuchajcie, odzwierciedlenie. Amerykańska giełda do rynku krypto. Można sobie robić takie porównania, bo możemy na amerykańskiej giełdzie również znaleźć aktywa bardziej ryzykowne i mniej ryzykowne. I patrzeć, jak one się zachowują do sytuacji makroekonomicznej, czyli kiedy jest luzowanie ilościowe, a kiedy jest zacieśnianie polityki monetarnej. No i co się okazuje? Zacieśnianie polityki monetarnej, no Russell sobie przestał dobrze radzić w pewnym momencie. I co ciekawe, zaczął sobie gorzej radzić w momencie, w którym Bitcoin zaczął konsolidować. No czy jest to przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to był przypadek. Następnie, co jest ciekawe, a propos jeszcze wracając szybciutko do odcinka z Bitcoinem. Mamy, słuchajcie, market cap dolara. Dominacja USDT. Dominacja USDT. Jeżeli mielibyśmy potencjalny też spadek, słuchajcie, na Bitcoinie, słabe wyniki rynku pracy, nie wiem, PKB kiepskie, cokolwiek, tutaj uciekamy w tym kierunku, zdecydowanie. Uciekamy w tym kierunku. Dajemy już, co będzie mi się bardzo podobało, dużo większą przestrzeń do linii trendu na hossce. Na Bitcoinie wtedy wywołujemy większy strach wśród inwestorów. Bardzo często przy tym ostatecznym spadku Ethereum do Bitcoina robi dołek. Dominacja Bitcoina wybija 60-61%.
No bo jednak przy spadku, przy ciężkiej sytuacji gospodarczej, przy strachu przed recesją nie ma się co czarować, Bitcoin poradzi sobie zdecydowanie lepiej, bo ludzie będą wychodzili z altcoinów do Bitcoina, a nie odwrotnie, ponieważ mają świadomość tego, że Bitcoin w ciężkich czasach radzi sobie lepiej. No wystarczy spojrzeć na Bessę, Bitcoin spadnie 70%, niektóre altcoiny spadną 99%, o ile w ogóle się utrzymają na rynku jeszcze. Czy jest to nieprawdopodobne? No, jest to prawdopodobne, bo dlaczego miałoby być nieprawdopodobne? Jeszcze biorąc pod uwagę, że tydzień albo 2 tygodnie temu wstępni bezrobotni zadeklarowani wyszli bardzo negatywnie, to dlaczego by stopa bezrobocia nie mogła wywołać jakiegoś zamieszania? Tym bardziej, kiedy mamy świadomość tego, że i tu, i również tu, to negatywna stopa bezrobocia wywołała te spadki. To dlaczego nie może zrobić tego tym razem? No pewnie, że może. Pewnie, że może. Bo te wyniki i makro rządzą w tym momencie tym, co się wydarzy dalej. Czy my pójdziemy do góry, czy spadniemy? Oczywiście, za rogiem mamy dodawanie płynności, które rośnie, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i mamy luzowanie ilościowe, które prędzej czy później nastąpi. To są 3 czynniki, które wyprowadzą cenę na szczyt i jeszcze wyżej. Ale w tym momencie spekulujemy sobie, co może się wydarzyć w krótszym terminie. W sumie to nawet w krótkim terminie, bo to jest kwestia 2-3 tygodni. To nawet nie jest średni termin. Także takie sytuacje mogą mieć miejsce. Takie sytuacje, słuchajcie, mogą mieć miejsce. Wracając jeszcze do Ethereum, podsumujmy sobie ten szybki market update'ik. Ethereum w bardzo dobrym miejscu do robienia DCA. Ethereum do Bitcoina. Bardzo dobre miejsce. Co też jeszcze podkreślę, nie świadczy o tym, że to nie będzie spadać. Po prostu mówię, że jest to dobry moment do skupowania Ethereum w wycenie do Bitcoina. Czyli w perspektywie 3-6 miesięcy Ethereum będzie rosło szybciej niż sam Bitcoin. I ja pod to gram, taka jest moja teza. Jeżeli tak się nie stanie, będziecie mogli mnie z tego rozliczyć jak najbardziej. Ale ja pod to gram. No i stawiam pod to moje własne pieniądze. Jeżeli bym w to nie wierzył, to bym nie inwestował w to pieniędzy. Także DCA Ethereum do Bitcoina. Co do Bitcoina, ciekawy moment. Zobaczymy, co przyniesie cały tydzień. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień. Szczerze wam powiem, że w przyszłym tygodniu mamy tak dużo danych makroekonomicznych, że w tym tygodniu nie zdziwię się, jak zrobimy sobie taki patterning, albo się tu pokręcimy. Ja w ogóle o tym mówiłem, kręceniu się przed linią trendów w poprzednich odcinkach. Albo wybijemy sobie górą, tu się przykonsolidujemy, będą kiepskie wyniki. Lecimy w dół, będą dobre wyniki, lecimy już up. I lecimy już wtedy up. Także takie scenariusze mogą na nas, słuchajcie, czekać w tym momencie. Czy któryś z nich jest negatywny czy pozytywny? Jeżeli patrzymy w długim terminie, to żaden nie jest dla nas jakiś znaczący. Bo w tym momencie, wychodząc z Ethereum do Bitcoina, inwestujemy na cały przyszły rok. To jest teza na cały przyszły rok. Albo przynajmniej do czerwca, lipca. To jest teza, słuchajcie, w dłuższej perspektywie już patrząca na przyszły rok. My ustawiamy się tymi zagraniami w tym momencie na to, czy przyjdzie alt season, czy MOG, PopCat, WIF będą szły do góry szybciej niż Bitcoin, czy może znowu Bitcoin, dominacja Bitcoina będzie jeszcze rosła. Ale słuchajcie, ile może rosnąć? Ile może rosnąć? Rośnie wystarczająco długo. Rośnie wystarczająco długo. Nakładamy na to, słuchajcie, sobie stopy procentowe. To jest już czas. De facto przy poprzednim razie po drugiej obniżce stóp procentowych mieliśmy szczyt. Czyli mamy, słuchajcie, jeżeli to się ma powtórzyć 2 tygodnie. 2 tygodnie do szczytu. Czy jeżeli zakładamy, że za 2 tygodnie ma być szczyt, czy to jest zły moment do robienia DCA, czyli uśredniania ceny? No nie, jest to świetny moment. Jeżeli wytrzymaliśmy cały ten ruch, to jesteśmy w idealnym momencie, żeby to robić. Czy ja mówię, że cena, że w dominacji pójdzie na 62%? No pewnie, że może pójść na 62%, może pójść nawet na 63%. Ale jeżeli ja sobie ustaliłem 59-61, to jeżeli jesteśmy w tym prostokącie, to ja tu uśredniam.
bo ja się trzymam swojego założenia, bo robiłem je na chłodno. Nie podejmuję tej decyzji teraz. Ustaliłem sobie to jakiś czas temu. Obrałem sobie taką tezę, nałożyłem sobie na to makro, nałożyłem sobie na to ruch cenowy, nałożyłem sobie na to troszeczkę analizy technicznej. Dlaczego analizy technicznej? No bo znowu, jeżeli weźmiemy sobie Fibsy pociągniemy, Fibonacciego, to mamy 618. Zobaczcie. Kontrol mi wypadł z klawiatury. Postanowił się eksmitować, jak usłyszał, o czym mówię. I tutaj, jeżeli nałożymy 618, co mamy? 60%. Mamy 618 Fibonacciego. Czy zatem jest nieracjonalne uważać, że tu będzie top? No nie, jest to jak najbardziej racjonalne. Czy nieracjonalne jest uważać po tym, co wiemy, że tu w tej okolicy jest top? No pewnie, że jest racjonalne. Co? Przebicie tego dołka. Jeszcze raz, słuchajcie. Czasowość. Czasowość. To już jest czas. To już jest czas, żeby tutaj przechodzić z Ethereum do Bitcoina. Także takie są moje tezy. Pod to gram. Jeszcze raz słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to albo komentarz pod filmikiem, albo grupka telegramowa. No numeru telefonu do siebie nie podam, także grupka telegramowa i komentarze, tyle dla nas zostaje. Jeżeli filmik Wam się podobał, słuchajcie, łapeczka, dzwoneczek, subskrypcja, bo to naprawdę pomaga nam rozwijać kanał. Trzymajcie się, cześć!